Czasem trafia się na coś wyjątkowego przez przypadek. Pewnego razu podczas typowego przeglądania Netflixa, ze stygnącym jedzeniem obok, natknąłem się na pewien film. Może pora z tym skończyć. Miniaturka i tytuł mnie zaintrygował, stwierdziłem, że zaryzykuję. Włączyłem w ciemno, nie sprawdzałem ocen czy o czym jest. Nie byłem gotowy jednak na to, co mnie czekało. To jeden z takich filmów, które pozostają z tobą długo po obejrzeniu. Już sam tytuł budzi niepokój i zapowiada egzystencjalną podróż. To horror, który jest zbyt blisko życia i lęków każdego z nas. Jest jednym z najważniejszych filmów, jakie widziałem. Omówię szczegółowo cały film i wytłumaczę wszystkie tajemnice, które skrywa. Fabuła na pozór wydaje się prosta. Młoda kobieta wybiera się ze swoim chłopakiem Jake'em w długą zimową podróż samochodem. Przemierzają kilometry niezmiennego zimowego otoczenia. Oboje wydają się inteligentni, z szeroką wiedzą o kulturze, ale są wycofani. Para rozmawia o poezji, malarstwie, filmach czy filozofii. Ich rozmowy wydają się oderwane od codziennych problemów, to bardziej potok myśli o sztuce. Pada wiele tytułów, nawiązań i cytowania poezji. Jednak już w tych dialogach czujemy pewien dysonans. Dziewczyna w myślach powtarza zdanie: może pora z tym skończyć, co może sugerować jej zamiar zakończenia związku. Towarzyszy temu wewnętrzny monolog pełen niepokoju. Jake zdaje się nieświadomy tych myśli, choć w ich rozmowach bywa napięcie. Przemierzają puste, śnieżne pola, ani żywej duszy w okolicy. W końcu docierają na odosobnioną farmę, gdzie mieszkają rodzice Jake'a. I tutaj zaczyna się prawdziwy odjazd. Rodzice Jake'a zachowują się dziwnie. Raz są nadmiernie entuzjastyczni, raz niezręczni, innym razem pogrążeni we własnym świecie. Czas przy kolacji płynie inaczej. Rodzice Jake'a zdają się starzeć i młodnieć. W jednej scenie matka jest schorowaną starszą kobietą, by za chwilę pojawić się jako młodsza wersja siebie. Ojciec zmienia się podobnie. Dla bohaterki jest to dezorientujące, niemal koszmarne. Kobieta zauważa też niepokojące szczegóły. Zdjęcie Jake'a z dzieciństwa wygląda jak jej własne. Jednej w najbardziej subtelnie przerażających scen widzimy psa Jake'a, który zaczyna się otrzepiwać. Robi to jednak znacznie dłużej niż powinien. To jedna ze scen, która wbiła mi się w mózg na długi czas. Jest w niej coś bardzo dziwnego, mimo że jest bardzo prosta. Genialne jest też to, że mechanizm nie został wykorzystany drugi raz. Dłużąca się chwila niepokoju znika tak szybko, jak się pojawiła. Jednak chwilę później kobieta znajduje prochy psa w starym pokoju Jake'a. Znajduje tam też wiersz, który cytowała jako swój osobisty podczas jazdy autem. Wydarzenia dzieją się i zmieniają tak szybko, że średnio mamy czas na przyglądnięcie się wszystkim dziwnym szczegółom. W domu jest też zamknięta piwnica. Kryje się tam coś, co budzi lęk Jake'a i stara się żartobliwie zniechęcić bohaterkę do wejścia. Przerażającym momentem w filmie było odkrycie kobiety, że jej obrazy, które pokazywała przy stole, okazały się być stworzone przez Jake'a. W piwnicy znalazła je razem z ubraniem woźnego. Cała wizyta staje się surrealistycznym koszmarem, gdzie nic nie jest stałe ani pewne. Kim zatem jest kobieta? Co jest prawdą? Czy może ufać samej sobie po tak niepokojącym odkryciu? Po pełnej napięcia kolacji i przybyciu na farmie, Jake nalega, by wyruszyć z powrotem mimo pogarszającej się pogody. Jest już późny wieczór, śnieżyca się nasila, a on decyduje się jeszcze na lody w miejscowej lodziarni Tulsi Town. To kolejna dziwna scena. 13-latki pracujące przy okienku lodziarni zachowują się dziwnie. Jedna z nich ma tajemniczą wysypkę. Na pożegnanie tajemniczo ostrzega bohaterka. Dziewczyna nie bardzo rozumie przed czym. Jake z kolei zaczyna zdradzać oznaki wewnętrznego wzburzenia. Widać, że coś tłumi w sobie. Atmosfera osiąga punkt kulminacyjny. Para zatrzymuje się pod ponurym budynkiem szkoły pośród zamieci. Tam dochodzi do emocjonalnej konfrontacji i Jake niespodziewanie ucieka wewnątrz budynku, zostawiając dziewczynę samą w samochodzie. Zdezorientowana bohaterka wchodzi do środka. Błądzi po opuszczonych korytarzach i natrafia na tajemniczego woźnego. Warto dodać, że przez cały film mieliśmy przebitki scen z życia tego starszego woźnego, pracującego w szkole. Widzimy go, jak sprząta korytarze, je lunch w samotności, obserwuje próby szkolnego musicalu. Teraz te dwa wątki się spotykają. W szkole rozgrywa się kulminacyjna, surrealistyczna scena. Młoda para materializuje się w formie tancerzy i odgrywa balet, który symbolizuje ich historię. Woźny patrzy na to, po czym dochodzi do konfrontacji. Tancerz grający Jake'a walczy z tancerzem w kostiumie woźnego. Walka kończy się tragicznie. Tancerz Jake zostaje zadźgany w baletowej walce. Następnie film przechodzi w jeszcze dziwniejszy rejestr. W szkolnej audytorium woźny wyobraża sobie, że odbiera nagrodę i wygłasza emocjonalną przemowę. Co znamienne, przemowa jest niemal słowo w słowo cytatem z filmu Piękny umysł. Filmu o genialnym matematyku zmagającym się z urojeniami. Po rozmowie Jake śpiewa piosenkę Lonely Room z musicalu Oklahoma, do którego nawiązywał podczas filmu. Na widowni siedzą postacie z życia Jake'a, jego rodzice, a także nasza bohaterka. Wszyscy ucharakteryzowani na starszych. Coś przypomina oniryczny finał rodem z teatru czy właśnie musicalu, gdzie rzeczywistość miesza się z wyobrażeniem. W ostatnich ujęciach film powraca do ciszy i zimna. Widzimy stojący na parkingu samochód woźnego zasypany śniegiem w blasku poranka. Możemy się domyślić, co się stało. Woźny pozostał w samochodzie podczas nocnej śnieżycy i skończył z tym, zamarzając na śmierć. Film nie pokazuje tego dosłownie. Nie ma drastycznej sceny śmierci, lecz sugestia jest wyraźna. Historia dobiega końca. Wskazówką jest, że woźny zaczyna rozbierać się w samochodzie. W zaawansowanym stadium hipotermii dochodzi do dezorientacji i zaburzeń pracy mózgu.
a także do zaburzeń mechanizmów regulacji temperatury. W efekcie powstaje uczucie gorąca podczas faktycznego zamarzania. Tak przedstawia się fabuła na poziomie wydarzeń, choć w przypadku tego filmu wydarzenia to dopiero początek. Już pewnie macie mnóstwo pytań. Kim była młoda kobieta? Co jest prawdą, a co halucynacją? Kim jest woźny? O co chodzi z tym całym musicalem i cytatami? Spokojnie, zaraz przejdziemy do pogłębionej analizy psychologicznej i filozoficznej, by rozwikłać te zagadki. Aby zrozumieć film, warto jednak zarysować najpierw sylwetkę reżysera. Kim jest Charlie Kaufman i dlaczego jego twórczość uchodzi za tak wyjątkową? Kaufman zasłynął jako scenarzysta filmów takich jak Być jak John Malkovich czy Zakochany bez pamięci, a także jako reżyser Synek Doha Nowy Jork. Jego styl jest surrealistyczny i oniryczny. Podróż w głąb ludzkiego umysłu zamiast realistycznej fabuły. Warto wiedzieć, że Może pora z tym skończyć to adaptacja powieści Iana Reeda z 2016 roku. Powieść była reklamowana jako thriller psychologiczny z elementami horroru. Charlie Kaufman jest znany z tego, że jego filmy nie dają łatwych odpowiedzi i często wymagają ponownego obejrzenia. Sam mówi, że lubi tworzyć dzieła gęste od znaczeń, otwarte na różne interpretacje. Tak, by widz odkrywał nowe rzeczy przy kolejnych seansach. Innymi słowy, Może pora z tym skończyć nie jest filmem do jednorazowego, szybkiego skonsumowania. To raczej zagadka, która zachęca do myślenia i odkrywania ukrytych warstw. Widzowie mogą czuć się skołowani, zadając sobie pytanie, co to wszystko znaczy, ale jednocześnie zaintrygowani. Pierwszy seans różni się zupełnie od kolejnych. Na wstępie warto też wspomnieć o kluczowych motywach twórczości Kaufmana, które pojawiają się i tutaj. Tożsamość, pamięć, starzenie się i samotność. Kaufman nie boi się pytać o rzeczy ostateczne i niewygodne. To okropne, jak w naszej kulturze pokazuje się i traktuje starszych. Młodzi twórcy robią filmy dla młodych widzów, jakby starość była czymś obcym. Jakby starsi ludzie zawsze byli starzy i nigdy nas to nie czekało. A przecież wszyscy jesteśmy tacy sami. Może pora z tym skończyć w dużej mierze dotyka właśnie lęku przed przemijaniem i starzeniem się. Tematu rzadko pokazywanego w kinie w tak szczery, czasem brutalny sposób. Zacznijmy od tożsamości postaci i ich psychologicznych portretów. Najbardziej zagadkową postacią jest tu młoda kobieta, bohaterka grana przez Jessie Buckley. Choć przez większość filmu towarzyszymy jej perspektywie, szybko orientujemy się, że jej tożsamość jest płynna jak senny miraż. W różnych scenach nazywa się inaczej. Lucy, Louisa. Jake czasem przedstawiał ją jako Lucy, ale później widzimy SMS-y na jej telefonie, zaadresowane do kogoś o innym imieniu. Co więcej, zmienia się jej zawód i zainteresowania. Raz jest fizyczką, innym razem malarką, poetką, a nawet krytyczką filmową. Te sprzeczne informacje sygnalizują, że coś jest nie tak. Jej ubranie również zmienia się między scenami. Raz kurtka, raz bluza, czasami nawet ma naszyjnik z perłami. Wszystkie te szczegóły nie są przypadkowe. Jak to możliwe, że jedna osoba ma tyle sprzecznych cech? W normalnym filmie uznalibyśmy to za błąd, ale u Kaufmana to celowy zabieg. Jej myśli i słowa często okazują się zapożyczone od kogoś innego. Na przykład wypowiada z pasją monolog o filmie Kobieta pod presją, dokładnie cytując znaną krytyczkę Pauline Kael, jakby znała jej recenzję na pamięć. Później dowiadujemy się, że w pokoju Jake'a stała książka z recenzjami Kael, co sugeruje, że to Jake znał te recenzje. Podobnie wiersz, który dziewczyna recytowała jako swój, o powracaniu do domu w zamieci, jest w rzeczywistości utworem autorstwa poetki Ewy H.D. pod tytułem Bone Dog. Wszystko to prowadzi do szokującego wniosku. Ta młoda kobieta nie jest autonomiczną osobą, lecz wytworem czyjejś wyobraźni, a konkretnie projekcją umysłu Jake'a. Coraz więcej wskazuje na to, że Jake i woźny to ta sama osoba, tylko w różnych etapach życia, a młoda kobieta jest fikcją stworzoną przez starego Jake'a, woźnego. Wydaje się ona wyidealizowaną dziewczyną, jaką Jake mógłby kiedyś spotkać lub o jakiej marzył, ale której nigdy nie miał. Możemy założyć, że stary Jake jest skrajnie samotny i nieszczęśliwy i w swojej głowie odtwarza hipotetyczny scenariusz. A co by było, gdybym jednak z kimś był? Tworzy wyobrażoną postać partnerki, nadaje jej różne cechy. Inteligencję, wrażliwość na sztukę, poczucie humoru. Być może kompiluje wspomnienia i zasłyszane opinie, by ulepić tą idealną wybrankę. Dlatego właśnie tożsamość dziewczyny jest płynna. Jest zlepkiem różnych aspiracji Jake'a. Gdy bohaterka w piwnicy odkrywa, że obrazy, które rzekomo namalowała, w rzeczywistości należą do Jake'a z jego szkolnych czasów, następuje symboliczne przebicie iluzji. Orientujemy się, że cała jej rzekoma twórczość była tak naprawdę jego. Podobnie jest z poematem i recenzją. To elementy życia Jake'a przypisane jej w tej fantazji. W kontekście filmu brzmi to niemal dosłownie. Młoda kobieta jest kimś innym, jest złożona z myśli, opinii i pasji Jake'a. Przyjmując tę perspektywę, zrozumiemy również psychologiczny wymiar samotności bohatera. Jake jawi się jako człowiek głęboko samotny, doświadczający poczucia życiowej porażki. W retrospekcjach, czy raczej wyobrażeniach, widzimy jego rodziców. Relacje z nimi najwyraźniej były trudne. Ojciec choruje na demencję, a matka jest nadopiekuńcza i chaotyczna. W jednej ze scen matka Jake'a leży chora i bezradna, a Jake jako dorosły mężczyzna musi się nią opiekować. Być może spędził młodość opiekując się rodzicami i nigdy nie wyjechał w świat za marzeniami.
Samotność Jake'a jest wręcz namacalna. Jego młodzieńcze plany, np. zostanie malarzem czy fizykiem, nie wypaliły. Został woźnym w szkole. To zawód wykonywany często przez kogoś niezauważalnego, cień w tle codzienności innych ludzi. W scenie z lodziarni dialog z dziewczynami ujawnia jego poczucie bycia nieatrakcyjnym. Można to odczytać jako wewnętrzny głos Jake'a, który wspomina swoje doświadczenia z kobietami, że ładne, popularne dziewczyny bywały dla niego okrutne czy obojętne, a on marzył o tej jednej wyjątkowej, która byłaby inna. Ten drobny element pokazuje kompleksy Jake'a i jego pragnienie akceptacji. Motyw starzenia się i lęku przed starością jest tu również kluczowy. Jake boi się upływu czasu. Widzimy to w sposobie, w jaki jego fantazja próbuje zatrzymać różne momenty życia naraz. Rodzice pojawiają się w różnym wieku, jak gdyby Jake próbował zrozumieć ich i siebie na różnych etapach. Młoda kobieta niby jest tu i teraz, ale przecież nie istnieje. Reprezentuje czas niespełnionej młodości. Woźny to obraz przyszłości Jake'a, którego nie chce zaakceptować. To rozszczepienie tożsamości między młodym Jake'em, a jego wyobrażoną dziewczyną i starym Jake'em jest sposobem radzenia sobie z nieubłaganym faktem przemijania. W filmie ta myśl jest obecna w podszyciu prawie każdej sceny. Lęk przed przemijaniem, niespełnieniem, nieudanym życiem i finalnie przed śmiercią. Jake, będąc już w jesieni życia, patrzy wstecz i zastanawia się, czy jego życie cokolwiek znaczyło. Czy miał miłość, czy osiągnął szczęście. Niestety, wszystko wskazuje na to, że czuje, że zmarnował swoje życie. Pozostał sam z bagażem niespełnionych ambicji i żalów. Jake uosabia konflikt ostatniego etapu rozwoju według Eriksona. Integralność ego versus rozpacz. Erik Erikson jest autorem teorii rozwoju psychospołecznego, która zakłada, że życie człowieka składa się z 8 etapów, z których każdy wiąże się z określonym konfliktem do rozwiązania. Na przykład ufność kontra nieufność, tożsamość kontra pomieszanie ról. Sposób, w jaki jednostka radzi sobie z tymi konfliktami, wpływa na jej dalszy rozwój, poczucie tożsamości, relacje z innymi oraz dobrostan psychiczny. Ostatni etap dotyczy późnej starości. Człowiek dokonuje wtedy podsumowania swojego życia i ocenia, czy było ono wartościowe i sensowne, czy też pełne żalu i niespełnionych pragnień. Jake doskonale wpisuje się w ostatni etap koncepcji Eriksona. Jako starszy mężczyzna patrzy wstecz na swoje życie, próbując nadać mu sens. Jednak coraz wyraźniej uświadamia sobie samotność, niespełnione ambicje i utracone szanse. Zamiast pogodzenia się z przeszłością, Jake pogrążył się w poczuciu straty i wewnętrznym chaosie. Nie osiąga integralności, a jedynie rozpacz, którą Erikson opisał jako reakcję na przeżyte życie bez poczucia sensu, miłości i spełnienia. Cała surrealistyczna podróż z dziewczyną to krzyk o pomoc Jake'a. Pożegnanie się ze światem. Kreuje iluzję, co by było gdyby. Jednak rzeczywistość wdziera się do tej iluzji w postaci pęknięć. Dziwne zachowania rodziców, wybuchy gniewu Jake'a. Kubki po lodach, które Jake koniecznie chce wyrzucić, stają się w filmie makabrycznym tropem. W śmietniku przy szkole bohaterka widzi ich całe stosy. To wskazuje, że Jake wielokrotnie w wyobraźni odbywał tę podróż. Te kubki to ślady cykliczności, jak odtwarzana w kółko pętla. Być może za każdym razem fantazja kończyła się tak samo tragicznie. Ten szczegół działa na podświadomość widza. Coś jest bardzo nie tak. Jakbyśmy byli w Dniu Świstaka, ale w wydaniu horroru egzystencjalnego. Piwnica to w psychoanalizie często metafora podświadomości. To, co ukryte pod poziomem domu, czyli świadomym umysłem. W powieści Jana Reeda piwnica kryła makabryczne wskazówki. W filmie Kaufman robi z niej sanktuarium prawdy. Tam wychodzi na jaw, że dziewczyna i Jake to ta sama osoba. Piwnica jest sercem tajemnicy, do którego zejście symbolizuje wgłębienie się w najciemniejsze zakamarki psychiki Jake'a. To, co tam widzimy, symbolizuje zapożyczoną tożsamość. W powieści obrazy były bardziej groteskowe, co miała sugerować potwora siedzącego w psychice Jake'a. Kaufman stonował ten motyw, by zamiast horroru podkreślić smutek i pustkę. Podsumujmy kluczowe elementy psychologiczne filmu w kilku punktach, by upewnić się, że mamy jasność. Dwoistość Jake'a. Jake występuje w dwóch postaciach. Jako młody mężczyzna i jako stary woźny. To ten sam człowiek, a cała fabuła z podróżą jest najprawdopodobniej wspomnieniem lub wyobrażeniem starego Jake'a. Młoda kobieta jako projekcja. Postać grana przez Jessie Buckley nie ma stałej tożsamości, bo jest wykreowana w wyobraźni Jake'a. Reprezentuje pragnienie miłości i towarzystwa, jakiego Jake nigdy nie zaznał. Jej wiedza i słowa są w rzeczywistości odbiciem zainteresowań Jake'a. Tytułowe skończenie z tym to myśl o zakończeniu życia, która przewija się przez film niczym refren. Każdy, kto doświadczył podobnych stanów, może odnaleźć cząstkę siebie w tym filmie, choć podano w tak nietypowej, onirycznej formie. Wielu mężczyzn niestety może zrozumieć perspektywę Jake'a. Jest on wrażliwą i inteligentną jednostką. Interesuje się sztuką, w którą często ucieka od rzeczywistości. Wielu z nas na pewno w szkole było straszone zamiataniem ulic, czy byciem woźnym. Jakby była to największa porażka. Film pokazuje, że cichy stary woźny nie musi być zboczony i creepy. Jak wiele osób osądziliśmy cicho jako gorszych lub głupszych, bo pracują na życie w ten sposób. Wydaje mi się, że tutaj winę za ten sposób myślenia ponosi szkoła i słabi nauczyciele. Widzimy tu mechanizm ucieczki w fantazji jako ochronę przed bólem, ale ta ucieczka okazuje się tylko tymczasowa. Ostatecznie Jake musi spojrzeć prawdzie w oczy. A z prawdą tą wiąże się filozoficzna refleksja nad sensem istnienia, do której teraz przejdziemy. Film to kopalnia filozoficznych tematów. Już sam tytuł prowokuje do egzystencjalnych pytań. Skończyć z tym? Z życiem? Ze związkiem?
z iluzjami. Tytuł filmu jest celowo dwuznaczny. Może oznaczać myśl o rozstaniu, ale równie dobrze o zakończeniu własnego życia. Film wykorzystuje obraz jako wizualny i symboliczny kod. Odzwierciedla on egzystencjalny konflikt bohatera między ograniczeniami cielesnymi, społecznymi i mentalnymi, a pragnieniem wolności i zrozumienia. Dobrym wstępem będzie wątek obrazu o tytule Christina's World, o którym mówiła matka Jake'a podczas pobytu w domu. Namalowany przez amerykańskiego artystę Andrew Wyetta przedstawia tytułową Christinę, kobietę z niepełnosprawnością, która pełza po polu, próbując dojść do domu w tle. Ukazuje kontrast między fizycznym ograniczeniem Christiny a siłą ducha. Symbolizuje wewnętrzną walkę z egzystencją i poszukiwanie domu. Dla obu dzieł kluczowe są przeszkody fizyczne i psychiczne, oraz to, co z nimi zrobimy. Wiemy już, że Jake metaforycznie pozostał na pustym polu. Nie starczyło mu sił, żeby dotrzeć do celu, który wydaje się niemożliwy do spełnienia. Tragiczne w filmie jest to, że my jako widzowie widzimy wszystkie pozytywne strony Jake'a. Widzimy, jak jest kreatywny i oczytany. Oglądając film, miałem ochotę powstrzymać go przed dokonaniem ostatecznej woli. Tragiczne jest to, że Jake nigdy nie miał takiej osoby. Był kompletnie samotny i nie tak sprawny jak za młodu. Nikt nie dostrzegał Jake'a, ale my, widzowie, mogliśmy go poznać. W ten sposób jego istnienie zyskało sens. Może nie uratowaliśmy go w klasyczny sposób, ale przez empatię, jaką budzi, zostawił po sobie coś prawdziwego. Jego postać jest fikcyjna, ale nasze przemyślenia i konfrontacje z najtrudniejszym dylematem już nie. Widzimy, że Jake nie był przekreślony. Mógł znaleźć sobie pod koniec życia podobną do niego starszą kobietę, która zrozumiałaby go jak dotąd nikt wcześniej. Mógł dalej chłonąć kulturę i cieszyć się nią. Kino, malarstwo, poezja. To wszystko tworzy świat, w którym bohater znajduje sens, schronienie i tożsamość. Nawet jeśli nie osiągnął życiowego sukcesu w tradycyjnym sensie. Gdyby to wszystko nie było jedynym miejscem ucieczki od świata, a bardziej jego dopełnieniem, los bohatera mógłby się skończyć inaczej. Przez to właśnie dla mnie film ma pozytywny wydźwięk. Może się to wydawać paradoksalne, ale pokazując tragiczną sytuację, widz widzi, że bohater nie jest w sytuacji bez wyjścia, bo nie ma sytuacji bez wyjścia. Jake ogląda w przerwie od pracy cheesy romansidło, które pokazuje wyidealizowany i nierealny obraz świata i kontaktów międzyludzkich. Sam pewnie fantazjuje o takiej romantycznej historii, ale teraz jest już za stary i nikt go nigdy nie pokocha. Nawet w swoim świecie fantazji jego relacja z kobietą nie jest idealna. Sam też nie wydaje się być najlepszym chłopakiem. Zdarza mu się podnieść głos na kobietę. Fantazja zaczyna się od myśli, żeby z nim zerwać. Sam Jake przerywa iluzję, dzwoniąc do kobiety podczas filmu. Wpływ kultury może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Tak czy inaczej wpływa na nas jako odbiorców i na sposób, w jaki patrzymy na świat. Następnym ważnym elementem tej układanki jest egzystencjalizm, który w filozofii zajmuje się właśnie pytaniami o sens istnienia, o wolność jednostki i konfrontację z absurdalnym światem. Albert Camus, jeden z czołowych myślicieli egzystencjalnych, napisał kiedyś, że najważniejszym pytaniem filozoficznym jest pytanie o to, czy życie jest warte przeżycia. Czy nie lepiej popełnić samobójstwo, skoro życie bywa pozbawione oczywistego sensu? W filmie Kaufmana to pytanie przebrzmiewa niemal w każdej scenie. Jake myśli o skończeniu z tym, i to na dwóch poziomach. Na poziomie deklaratywnym, przez dziewczynę w jego wyobraźni, chodzi o zakończenie związku. Ale na głębszym poziomie to on rozważa zakończenie własnego życia, bo czuje, że nie ma już po co żyć. Ta egzystencjalna rozpacz jest ukryta pod powierzchnią dialogów, ale wyłania się wyraźnie w finale filmu. Gdy staruszek Jake siedzi nagi w swoim aucie pośród śnieżycy, zrozpaczony i zrezygnowany, czujemy, że on poddaje się, pozwala śmierci ukrócić jego konflikt. Wówczas pojawia się w jego halucynacji animowany prosiak i prowadzi go na scenę, by zaśpiewał swój ostatni akt. Historię o wieprzu opowiadał bohaterce młody Jake. Zwierzę było zjadane przez robaki od środka, ale na pierwszy rzut oka nikt tego nie widział. Jest to metafora zaburzeń psychicznych, których często nie widać. Często są zauważalne dopiero, gdy jest już za późno. Jest to obraz człowieka, który stoi na granicy między życiem a śmiercią, próbując nadać sens swojej egzystencji w ostatnich chwilach przez sztukę. Tutaj film zadaje kluczowe pytanie. Czy sztuka, marzenie, iluzja mogą nadać sens życiu, które obiektywnie jest samotne? Kaufman zdaje się dawać odpowiedź zarówno piękną, co smutną. Jake w swoim umyśle tworzy niezwykłe przedstawienie, w którym gra główną rolę, cytuje wybitne dzieła, łączy literaturę, film i muzykę. Jakby z kawałków sztuki chciał zbudować sens swojego życia. Można to odczytać jako artystyczny triumf wyobraźni. Lecz jest to triumf rozgrywający się tylko w głowie bohatera, tuż przed zamarznięciem. W rzeczywistości jego życie się kończy i prawdopodobnie nikt nawet nie pozna tej pięknej historii, jaką sobie wyśnił. To gorzka refleksja. Czy nasze wewnętrzne światy, choć bogate i piękne, cokolwiek znaczą, jeśli nie mogą wpływać na rzeczywistość zewnętrzną? Egzystencjaliści powiedzieliby, że nadajemy sens naszemu życiu poprzez wybory i działania. Jednak Jake wybrał bierność i ucieczkę w wyobraźnię. Jego tragizm polega na świadomości tego, że zawiódł sam siebie. Scena konfrontacji tancerza Jake'a z tancerzem woźnym pokazuje tę rozpaczliwą walkę młodzieńczego ideału z ponurą rzeczywistością. Kaufman pyta więc, co zrobić, gdy życie wydaje się pozbawione sensu i pełne żalu? Czy zanurzyć się w fantazji, jak Jake, kosztem odklejenia się od rzeczywistości? A może skończyć z tym, przerwać cierpienie definitywnie? Film nie daje łatwej odpowiedzi, ale wyraźnie krytycznie pokazuje eskapizm. Fantazja Jake'a nie ocala go, jedynie sprawia, że jego ostatnie chwile są przepełnione iluzorycznym pocieszeniem. Można wysnuć lekcję, że prawdziwy sens trzeba budować wcześniej, w realnym świecie. Inaczej zostaje nam tylko puste audytorium w wyobraźni. To bardzo egzystencjalny w wymowie przekaz.
Sens nie istnieje obiektywnie dany. Musimy go tworzyć poprzez autentyczne życie. Inaczej dopadnie nas absurd i rozpacz. Z ontologicznego punktu widzenia film jest medytacją nad tym, jak bardzo nasza tożsamość jest zapożyczona. Skoro większość myśli bohaterki pochodzi od Jake'a, to kim ona jest? Czy jest kimkolwiek poza odbiciem? W pewnym momencie dziewczyna mówi coś w stylu: każdy jest w jakiejś mierze zbiorem wpływów. Jesteśmy zbudowani z fragmentów innych ludzi. To echo cytatu Wilda o ludziach jako imitacjach cudzych myśli. Filozoficznie dotyka to pytania: na ile jesteśmy oryginalnymi jednostkami, a na ile produktem otoczenia i cudzych idei? Film pokazuje to skrajnie. Bohaterka jest w 100% zbudowana z cudzych elementów. Ale my też przecież przyswajamy poglądy innych, naśladujemy czyjeś zachowania, od kina po influencerów. Kolejnym ważnym wątkiem filozoficznym jest czas. Film przedstawia czas w sposób nielinearny i subiektywny. W retrospekcjach, w wyobrażeniach Jake'a różne momenty czasu istnieją obok siebie, tak jak bywa w pamięci. Nasze wspomnienia przecież nie układają się chronologicznie, tylko potrafią nakładać się, łączyć dziwne fragmenty z różnych lat. Czas w filmie jest czasem wewnętrznym, czasem pamięci i wyobraźni. Dlatego rodzice Jake'a mogą starzeć się i młodnieć, bo Jake wspomina ich w różnych okresach życia. Dlatego w domu na farmie można w jednej chwili zobaczyć wskazówkę co do przyszłości, zaraz obok przedmiotów z przeszłości. W głowie Jake'a przeszłość i przyszłość istnieją jednocześnie. W pewnym sensie on utkwił w przeszłości. Żyje bardziej wspomnieniami i wyobrażeniami niż teraźniejszością. Teraźniejszość Jake'a jako woźnego jest banalna i pusta, więc ucieka on albo w przeszłość, wspomnienia młodości, rodziców, dawne ambicje, albo w fantazję. Przyszłość w jego umyśle praktycznie nie istnieje, bo on nie widzi dla siebie przyszłości. Myśli o zakończeniu. To już koniec drogi. Pod kątem filozofii czasu film można odczytać niemal w kontekście Bergsona czy Prousta, gdzie przeszłość i teraźniejszość przenikają się we wnętrzu człowieka. Proust pisał o poszukiwaniu straconego czasu w pamięci. Kaufman pokazuje, że utknąć w czasie wewnętrznym to trochę jak być duchem we własnym życiu. Stary Jake jest jak widmo, które krąży po szkolnych korytarzach, sprzątając po młodych, żywych ludziach. Niezależnie od tego, czy odbierzemy film bardziej dosłownie czy metaforycznie, jego emocjonalny wydźwięk jest bardzo silny. Czujemy smutek i współczucie dla Jake'a, mimo że większość filmu mogliśmy go nie rozumieć. W ostatnich scenach nagle wszystkie elementy układanki wskakują na miejsce. Orientujemy się, o co cały ten czas chodziło. I właśnie to czyni sens istnienia głównym tematem do refleksji po seansie. Film zmusza nas, by zadawać sobie pytanie, co nadaje sens naszemu życiu. Dla Jake'a sens miała tylko miłość, której nie znalazł. Próbował ją więc sobie wymyślić. Czy to znaczy, że bez miłości życie jest bezwartościowe? Niekoniecznie. Raczej widzimy, że niezrealizowane pragnienia miłości i samotność zdefiniowało Jake'a i go zniszczyło. Innymi słowy, poczucie sensu jest subiektywne. Ktoś inny może nadać sens pracy, pasji, wierze, czemukolwiek i dzięki temu żyć dalej. Jake niestety utknął, bo sens widział tylko w jednym, czego nie dostał. I w tym jest przestroga. Pilnujmy, by nasze poczucie sensu nie opierało się na iluzjach i niedoścignionych ideałach. Lepiej budować się na czymś, co możemy realnie osiągnąć, co zależy od nas samych. W innym wypadku grozi nam podobna desperacja. Film jest aktem empatii. Zajrzyjcie do głowy tego smutnego człowieka i zobaczcie, ile tam uczuć, ile myśli. Po takim doświadczeniu trudno patrzeć na kogokolwiek, nawet cichego woźnego z lekceważeniem. Każdy ma swój wewnętrzny świat, swoje historie, być może tragiczne, choć na zewnątrz niewidoczne. Na sam koniec film pozostawia nas z ciszą i śniegiem. Czy jest w tym jakaś nadzieja? Niektórzy powiedzą, że to najbardziej pesymistyczny film Kaufmana. O tym, że nie wszyscy dostaną szczęśliwe życie, a marzenia mogą nas zgubić. Inni dostrzegają w nim jednak pewne piękno w tym, że Jake stworzył coś znaczącego, choćby w wyobraźni, i że Kaufman opowiedział jego historię, więc nie zginęła ona tak całkiem. Paradoksalnie poprzez film Jake, fikcyjny bohater, staje się realny dla nas. Jego pytania o sens rezonują z naszymi. W ten sposób sztuka, filmowa opowieść, ratuje okruch sensu z pozornie bezsensownej egzystencji, bo może wpłynąć na nasze życie, nasz sposób myślenia. Może pora z tym skończyć, to bez wątpienia film wymagający, ale i niezwykle bogaty. Nie wspominałem już o licznych nawiązaniach i smaczkach, którymi przepełniony jest film. Mam wrażenie, że każda sekunda jego trwania miała coś na celu i reżyser nie marnował naszego czasu. Za pierwszym seansem scena jazdy do domu rodzinnego bardzo mi się dłużyła i wydawała mi się pretensjonalna bez większego powodu. Po drugim zacząłem dużo bardziej ją doceniać i rozumieć. Wiele nawiązań nie znałem, ale nie o to chodzi w filmie, żeby wszystko przeczytać i cytować z głowy jak bohaterka. Być może po seansie zadamy sobie pytanie, które z moich myśli i pragnień są naprawdę moje? Czy żyję autentycznie, czy tylko odtwarzam narzucony scenariusz? Takie pytania bywają niewygodne, ale czasem warto się nad nimi pochylić, zanim pewnego dnia obudzimy się w samotnym pokoju pełnym niespełnionych marzeń. Film opowiada o tym, jak kultura staje się częścią nas. Mam nadzieję, że tak samo jak u mnie, film stał się częścią was. Jako potwierdzenie życia i tego, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I pamiętaj, nigdy się nie zabijaj. Do następnego.